Cześć wszystkim! Dziś na kanale Storm Vortex chcę Wam pokazać budowę barbarzyńca, mocarny rzut i zew starożytny. Zainteresowanych zapraszam na film. Rozpoczynam od moich umiejętności. Moją pierwszą umiejętnością na pasku umiejętności jest stalowy potrzask. Rzucam 3 łańcuchami przed siebie, przyciągam wrogów i zadaję im określoną ilość obrażeń. Moja umiejętność główna to jest młot starożytnych. Uderzam buławą, zadając określoną ilość obrażeń. Zyskuję przy tym dodatkowo regenerację furii. Po przytłoczeniu z użyciem młota starożytnych zadaję obrażenia zwiększone o 40% razy przez 5 sekund. Moją mocą specjalną jest zew starożytnych. Przywołuję 3 starożytnych, którzy będą walczyć u mojego boku przez 6 sekund. Dzięki modyfikatorom uzyskuję premię do szybkości ataku oraz do obrażeń. Dzięki modyfikatorom, jeżeli ta moc specjalna jest aktywna, otrzymuję premię do szybkości ataku oraz do obrażeń. Moją czwartą umiejętnością jest umiejętność mistrzostwa broni. Jest również uznawana za umiejętność główną. Rzucam bronią, która wbija się w ziemię i wysyła impulsy zadające określoną ilość obrażeń. Dzięki modyfikatorom otrzymuję premię do szybkości ataku oraz generację maksymalnego zdrowia w postaci bariery na 6 sekundy. Dzięki modyfikatorom otrzymuję premię do szybkości ataku oraz barierę. Moją umiejętnością piątą jest umiejętność podstawowa, jest to grzmotnięcie. Uderzam wroga zadając określoną ilość obrażeń. Dzięki modyfikatorom otrzymuję umocnienie oraz po trafieniu krytycznym 4 razy z użyciem tej umiejętności i broni dwuręcznej, czyli mojej buławy dwuręcznej, moja następna umiejętność główna lub mistrzostwa broni spowoduje przytłoczenie. Moją ostatnią umiejętnością jest okrzyk bojowy, który zapewnia mi szybkość ruchu, generowanie zasobów, nieustępliwość. Moje podstawowe współczynniki, najważniejszym współczynnikiem dla barbarzyńcy jest siła, u mnie na poziomie prawie 3600, moja moc ataku prawie 50 000, pancerz ponad 1000, zdrowie 26 500. Moje odporności wszystkie wymaksowane. Tak wyglądają moje pozostałe statystyki. Teraz przejdę do ekwipunku. Mój hełm to jest czapka arlekina, starożytny, mityczny, unikatowy hełm, afiksy do maksymalnego zdrowia, do maksymalnego poziomu zasobu, do pancerza oraz do redukcji czasu odnowienia. W gniazdach umieściłem rubiny, czyli plus 120 do siły. Mój napierśnik, starożytny, legendarny napierśnik, afiksy do siły, do otrzymywanego leczenia, dodatkowe punkty do rangi umiejętności defensywnych. Dzięki hartowaniu otrzymałem afiksy do całkowitego pancerza, do rozmiaru impulsu mocarnego rzutu. Napierśnik naznaczyłem fechmistrzowskim aspektem, umieściłem w nim rubiny plus 120 do siły. Moje rękawice to są starożytne, unikatowe rękawice, które będą dostępne w sezonie 8 gry Diablo 4. Afiksy, dodatkowe punkty do rangi umiejętności o nazwie mocarny rzut, do obrażeń od trafień krytycznych, do generowania furii oraz do redukcji czasu odnowienia. Aspekt co 12 sekund, impulsy kolejnego mojego mocarnego rzutu natychmiastowo wybuchają i zadają obrażenia od ognia zwiększone o 560% razy. Moje spodnie to są starożytne, unikatowe spodnie o nazwie zuchwałość, dzięki którym otrzymuję barierę. Afiksy, które są na tych spodniach, to jest afiks dodatkowe procenty do maksymalnego zdrowia, do otrzymywanego leczenia, do redukcji obrażeń, jeżeli jestem w pełni sił, oraz afiks oparty na szczęśliwym trafie, maksymalnie 15% szans na przywrócenie zdrowia. W gniazdach umieściłem rubiny plus 120
20 do siły. Moje buty to są starożytne, unikatowe buty, błogosławieństwo jen, afiksy do wszystkich współczynników, do szybkości ruchu, do odporności na wszystkie żywioły, do generowania zasobów. Moja broń to starożytna, legendarna buława dwuręczna, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, szansa na odzyskanie podstawowego zasobu, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń od przytłoczenia oraz do szansy na to, że umiejętność mocarny rzut zada podwójne obrażenia. Buławę naznaczyłem aspektem osaczającego gniewu. Umieściłem runy, przemieszczam się 60 metrów i w tym momencie aktywuje się okrzyk wojenny barbarzyńcy, który zwiększa zadawane obrażenia o 15% razy. Moja broń jednoręczna, trzecie ostrze, afiksy do siły, za zabicie otrzymuję furię, do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom oraz do obrażeń mistrzostwa broni. Dzięki temu, że posiadam ten miecz, wszystkie moje umiejętności mistrzostwa broni są również umiejętnościami głównymi, czyli moja umiejętność stalowy potrzask i umiejętność mocarny rzut są również umiejętnościami głównymi. W gnieździe umieściłem rubin, czyli dodatkowe obrażenia od przytłoczenia. Moja druga broń jednoręczna, starożytna buława, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od przytłoczenia, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do obrażeń od przytłoczenia oraz do szansy na to, że umiejętność mocarny rzut zada podwójne obrażenie. Buławę naznaczyłem aspektem wielkiego pokazu. Umieściłem rubin plus do obrażeń od przytłoczenia. Mój amulet to jest starożytny, legendarny amulet, afiksy do siły, do obrażeń, dodatkowe punkty do rangi, do umiejętności pasywnej o nazwie ciężka ręka, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do redukcji czasu odnowienia mojej mocy specjalnej, zew starożytnych oraz do obrażeń od przytłoczenia. Amulet naznaczyłem aspektem opóźnionego wymarcia. Umieściłem diament, dodatkowe procenty do odporności na wszystkie żywioły. Mój pierwszy pierścień, starożytny, legendarny pierścień, afiksy do siły, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń od przytłoczenia, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, do redukcji czasu odnowienia, zew starożytnych oraz do obrażeń od przytłoczenia. Pierścień naznaczyłem pyszałkowatym aspektem. Umieściłem diament, czyli dodatkowe procenty do odporności na wszystkie żywioły. Pierścień bezgwiezdnej nocy, starożytny, mityczny, unikatowy pierścień, afiksy do szybkości ataku, do szansy na trafienie krytyczne, do szansy na szczęśliwy traf, plus 3 do rangi, do umiejętności głównych. W gnieździe umieściłem diament, czyli dodatkowe procenty do odporności na wszystkie żywioły. I moja ostatnia broń to jest starożytny, mityczny, unikatowy miecz dwuręczny o nazwie pradziad, afiksy do wszystkich współczynników, do maksymalnego zdrowia, do maksymalnego poziomu zasobu oraz do obrażeń. Umieściłem w nim runy. Pierwsza runa magazynuje dodatkowe punkty ofiary co 30 sekundy. Aby odzyskać zachowane punkty, muszę użyć umiejętności innej niż podstawowa. I moja następna umiejętność, inna niż podstawowa, zużyje cały podstawowy zasób, aby zadać obrażenia zwiększone maksymalnie o 100%. Moje biegłości, wybrałem biegłość w toporach dwuręcznych, czyli uzyskuję 10% razy do obrażeń zadawanych odsłoniętym wrogom. Teraz moje drzewko umiejętności, wydałem 71 punktów, z umiejętności podstawowych przyznałem 1 punkt na grzmotnięcie, wzmocnione grzmotnięcie i waleczne grzmotnięcie. Z umiejętności głównych wybrałem młot starożytnych 1 punkt, wzmocniony młot starożytnych 1 punkt i gwałtowny młot starożytnych 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych przyznałem 3 punkty na nieskończoną furię. Z umiejętności defensywnych wybrałem okrzyk bojowy 1 punkt, wzmocniony okrzyk bojowy 1 punkt i taktyczny okrzyk bojowy 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na imponującą obecność, wojowniczość 3 punkty, 1 punkt na wybuch gniewu i 1 punkt na wyprawioną skórę. Umiejętności bijatyki 1 punkt na okrzyk wojenny, wzmocniony okrzyk wojenny 1 punkt, potężny okrzyk wojenny 1 punkt. Z umiejętności pasywnych 3 punkty na grzmiący głos i 3 punkty na gardłowy ryk oraz 1 punkt na agresywny opór i 1 punkt na bujną furię. Umiejętności mistrzostwa broni 5 punktów na mocarny rzut, 1 punkt na wzmocniony mocarny rzut i 1 punkt na porywczy mocarny
rzut. Z umiejętności pasywnych walka arenowa 3 punkty, morderczy atak 3 punkty, 1 punkt na twardą skórę i 3 punkty na kontratak. Z mocy specjalnych 5 punktów na zew starożytnych, większy zew starożytnych 1 punkt i 1 punkt na największy zew starożytny. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych 3 punkty na ciężkie uderzenie, 3 punkty na ciężką rękę, 3 punkty na brutalną siłę, 3 punkty na wstrząs oraz 3 punkty na walnięcie. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem niepowstrzymaną siłę, otrzymuję premię do obrażeń podczas berserkowania. Jeżeli mam mniej zdrowia niż 65%, zawsze mam status berserka i uzyskuję 30% razy premii do redukcji obrażeń fizycznych. Moje tablice mistrzostwa, tablica podstawowa, w gnieździe glifu umieściłem glif gniew, otrzymuję dodatkowe procenty do obrażeń od trawień krytycznych. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to krzepa, zawziętość, surowa moc i żelazna siła. Moją drugą tablicą mistrzostwa jest dziesiątkowanie, czyli za każdym razem, kiedy spowoduję odsłonięcie wroga, zadaję obrażenia zwiększone o 20% razy. Przytłoczenie odsłoniętego wroga zapewnia mi dodatkową premię 20% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif dominacja, czyli dodatkowe obrażenia od przytłoczenia oraz co 12 sekund mój następny atak będzie przytłaczający. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to krzepa, demolka, arogancja, odnowa, niszczycielstwo i grabież. Moją trzecią tablicą mistrzostwa jest krwawy amok. Zabicie krwawiącego wroga daje mi szansę na uzyskanie berserkowania oraz moje obrażenia są zwiększone o równowartość 10% razy moich obrażeń zadawanych w czasie berserkowania, maksymalnie do 45% razy. Moja premia to 25% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif pretendent. Zadaję obrażenia zwiększone o 10% razy elitarnym wrogom oraz gwarantuje mi on premię do wszystkich normalnych węzłów w zasięgu, czyli do wszystkich takich normalnych węzłów. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to pragnienie, gniew, upojenie, wytrwałość, odnowa. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica łamanie kości. Co 12 sekund moja kolejna umiejętność wywoła przytłoczenie i za każdym razem, gdy go wywołam, obrażenia od mojej mocy specjalnej są zwiększone o 10% razy na 10 sekund, maksymalnie do 80% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif mistrzostwo broni, czyli dodatkowe obrażenia od umiejętności mistrzostwa broni oraz trafienie wroga umiejętnością mistrzostwa broni skraca odliczany właśnie czas odnowienia innej losowo wybranej umiejętności mistrzostwa broni o 2 sekundy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rozbijanie, brutalność, wigor, wewnętrzna siła i zawziętość. Moją piątą i ostatnią tablicą mistrzostwa jest rzeź. Podczas berserkowania trafienia krytyczne zwiększają moją szybkość ataku maksymalnie do 16%+. W gnieździe glifu umieściłem glif miażdżenie, czyli kiedy dzierżę buławę, zadaję obrażenia od przytłoczenia zwiększone o 20% razy oraz uzyskuję dodatkowe obrażenia przy użyciu buławy. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rekonwalescencja, rozwścieczenie, berserker i zaciekłość. Jak mam przypisane bronie do umiejętności moc starożytnych przypisałem buławę dwuręczną, do umiejętności mocarny rzut również buławę dwuręczną oraz do grzmotnięcia buławę dwuręczną. Moi najemnicy, moim zwerbowanym najemnikiem jest Rahir, 4 punkty miałem, 1 punkt na szarżę tarczownika, 1 punkt na forpocztę, 1 punkt na prowokację i nęcąca kpina, która daje mi zwiększone obrażenia o 15% razy. Moim posiłkowym najemnikiem jest
Variana. Wybrałem umiejętność Pragnienie Krwi, które daje mi dodatkową premię do szybkości ataku i jest ona aktywowana, gdy użyję dowolnej umiejętności w czasie walki. Moje moce bossów, moją nadrzędną mocą jest kaleczące spojrzenie Beliala. Po wypiciu mikstury leczenia tworzę promienie wokół barbarzyńcy, które zadają wszystkim wrogom określoną ilość obrażeń od spaczenia w ciągu 3,5 sekundy. I moc nadrzędna posiada 3 modyfikatory. Takim modyfikatorem jest płonąca czaszka Andariel. Podpaleni wrogowie odnoszą obrażenia zwiększone o 40% od moich efektów obrażeń z upływem czasu i przez 5 sekund po aktywacji nadrzędnej mocy bossa wszystkie moje ataki zadają określoną ilość obrażeń od podpalenia w ciągu 3 sekund. Trujący oddech Ashawy. Raz na aktywację mojej umiejętności nadrzędnej nakładam na wrogów dodatkowo obrażenia od zatrucia. Oraz trzeci modyfikator wybuchowa ruda skąpstwa. Aktywowanie nadrzędnej mocy bossa zużywa wszystkie moje punkty podstawowego zasobu, aby zwiększyć obrażenia o 1,5% razy za każdy zużyty punkt zasobu. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Pamiętajcie, że to jest budowa wykonana podczas testów na sezon 8 gry Diablo 4. Będzie jeszcze patch. Zapraszam Was do naszego klanu o nazwie Bractwo Wirów, w skrócie WIR, i do zobaczenia na następnym filmie.